4 lata przyszło nam czekać na kolejnego Far Cry'a. W międzyczasie pojawił się jeszcze świetny Primal, który graczom mocno nie przypadł do gustu. W końcu 5. część zawitała pod strzechy i zakręciła się w czytnikach naszych konsol. Czy warto było czekać? Wzorem poprzednich części, każda oznaczona kolejnym numerkiem, opowiada zupełnie inną historię. Znajdują się tutaj elementy wspólne, jednak bardziej w postaci easter eggów niż ciągłości wydarzeń. Far Cry 5 to świetny tytuł, choć nie bez problemów. Gracze, którzy oczekiwali rewolucji na miarę najnowszej odsłony Assassin's Creed, mogą poczuć się rozczarowani. Bardziej to ewolucja tej dobrze zakorzenionej serii. Ewolucja, która idzie w dobrą stronę, wprowadza pewne udogodnienia, na których gra sporo zyskuje. Tym razem przenosimy się do hrabstwa Hope w stanie Montana w Stanach Zjednoczonych. Całe hrabstwo zostało opanowane przez kultystów zwanych Edeniarzami, którym przewodzi Joseph Seed. Pomaga mu trójka rodzeństwa, John, Jacob i Fate, którzy podzielili całe hrabstwo na 3 strefy wpływów. Kultyści, czując się coraz bardziej pewnie, zajmują coraz większe połacie terenu, by w pewnym momencie utworzyć organizację paramilitarną i stworzyć w zasadzie państwo w państwie. Wcielamy się w bezimiennego zastępcę, który wraz z kilkoma postaciami przybywa do bram raju, aby zaaresztować Josepha i doprowadzić go przed wymiar sprawiedliwości. Nic jednak nie idzie tak jak zaplanowano i od teraz przyjdzie nam stoczyć walkę z okultystami i powoli piąć się do konfrontacji z samym Josephem. Fabuła jest niezła, podoba mi się o wiele mroczniejszy wydźwięk całości niż w poprzednich częściach. Opętany religią Joseph Seed jest całkowicie oderwanym od rzeczywistości szaleńcem i w mojej opinii wypada nawet lepiej niż kultowy Vas z 3. części. Niestety trójka rodzeństwa nie jest już tak wyrazista. John Seed, były prawnik, jest najmniej ciekawą postacią, na którego miałem wrażenie, że po prostu zabrakło pomysłu. Jacob, były wojskowy, wzorowany chyba na zawodniku MMA McGregorze, to typowy trep opętany kultem siły. Najciekawszą postacią według mnie jest Fate, zamieniająca okultystów w ludzkie zombie za pomocą narkotyku błogość. Każde z rodzeństwa jest całkowicie oddane Josephowi i jego celowi. Na początku gry, co jest nowością, tworzymy własną postać. W zasadzie nie ma to zbyt dużego znaczenia, gdyż twarzy Herosa i tak nie widzimy, ale będzie się ona pojawiała czasami na plakatach, gdzie widnieje jako poszukiwany. Ubrania też nie mają zbytnio znaczenia, poza spodniami i rękawiczkami, które widzimy podczas gry. No i ewentualnie naszą postać widzą inni gracze w trybie kooperacyjnym, jednak przebierki są w zasadzie tylko kosmetyką i nie mają wpływu na nic. Po stworzeniu naszego ziomka lądujemy w Montanie. Pierwsze co rzuca się w oczy to bardziej swojskie tereny, co jest też krokiem w dobrym kierunku. Rajskie wyspy, Himalaje, dla mnie to całkowicie egzotyczne miejscówki, do których nie mam punktu odniesienia. Montana przewinęła się w wielu filmach czy serialach i jest bardziej rozpoznawalna, nawet jeśli całymi miesiącami nie wychodzisz z domu i grasz w gry. Setting historii jest jednym z najlepszych w serii. Montana jest też na wskroś amerykańska. Powiewające wszędzie flagi, styl życia amerykańskiego rednecka, te elementy będą przewijały się w grze bez przerwy. Jednym to podpasuje, innym nie bardzo. Jeśli graliście w którąś z poprzednich części Far Cry'a, wiecie czego się spodziewać po 5, jednak z kilkoma dość znaczącymi zmianami. Jedną z największych bolączek gier od Ubisoftu są całe tony znajdziek, naćkanych na mapie co kilka metrów. Pamiętam jak odpaliłem pierwszy raz mapę w 4 i o mało nie dostałem zawału. W 5 jest to bardziej wyważone i o wiele mniej. Położenie skrytek posterunków poznajemy podczas rozmów z uratowanymi mieszkańcami. To oni wskazują nam, gdzie na mapie znajdziemy takie czy takie zadanie poboczne. Jednak to nie koniec. Każda skrytka jest sprytną mini-fabułą, gdzie trzeba pokombinować, aby się do niej dostać. Zrezygnowano z bezsensownych wież, choć jest związany z tym mały easter egg. W zasadzie mapa na początku jest czysta. Na przykład takie tereny łowieckie odkrywamy sami lub zbierając opcjonalne specjalne magazyny. Później dojdzie typowe szukanie przedmiotów, ale i tutaj większość z nich ma sens. Odnalezione płyty winylowe będzie można posłuchać przez radio. Zapalniczki otworzą drzwi do bunkra z zapasem uzbrojenia itd. Ich samych też jest mniej i zbieranie tego całego szajsu stało się przyjemnością, a nie irytującym obowiązkiem.
W grze nadal pozostawiono możliwość polowania na zwierzaki, których skóry są jednym ze sposobów zbierania gotówki. Jednak i tutaj dodano niewielkie usprawnienie. Zrezygnowano z animacji skórkowania zwierzaków na rzecz szybkiego ich przeszukiwania. Choć brzmi to bezsensownie, wpływa to na dynamikę i usuwa powtarzane kilkaset razy nudne animacje bohatera. Dodatkowo dodano możliwość łowienia ryb, co zostało sportretowane prostą i przyjemną minigierką. Dobieramy wędkę, przynętę i próbujemy swoich sił mocząc kija. Oczywiście zadbano też o questy poboczne. Tych jest sporo i trzeba przyznać, że starano się je dość zróżnicować. Raz zdejmujemy konwój okultystów, innym razem wieziemy ciężarną żonę jednego z bohaterów do kliniki, a jeszcze innym razem czekamy, aż byk zacznie posuwać krowę, aby go w tym momencie zdjąć i zabrać jego jądra. Do tego doszły wyzwania kaskaderskie, które zastąpiły znane z poprzednich części wyścigi. Tym razem próbujemy powtórzyć słynne wyczyny kaskadera Clutcha Nixona. Niektóre z sidequestów są całkiem pomysłowe i zabawne, jak ten, w którym pomagamy niespełnionemu reżyserowi nakręcić film Blood Dragon 3. Jeśli oglądaliście mój materiał o grzechach sandboxów, wspominałem o tym, że w sandboxach fabuła się rozmywa. Chyba Ubi oglądało mój materiał, bo postanowili z tym powalczyć. Wciąż misje fabularne możemy wykonywać w dowolnym momencie, jednak raz na jakiś czas, gdy wykonamy ileś tam questów pobocznych, gra sama uruchomi jedną z misji pchających akcję do przodu. Ma to w sumie dobre strony, bo przywraca nas do głównego zadania i przypomina o celu. Mi to bardzo przypadło do gustu, choć nawet i bez tego, biegając po górach czy polach Montany, ciężko pozbyć się świadomości o majaczącym gdzieś tam w dali zadaniu. Część z postaci pobocznych może nam pomagać w kolejnych akcjach. Wszystkich bohaterów jest 9 i każdy ma inne umiejętności, więc mamy psa boomera oznaczającego wrogów, niedźwiedzia czy kuguara. Dalej jest snajperka, niezapomniany Hark z bazuką, Shark z miotaczem ognia czy Nick latający samolotem i bombardujący oznaczone cele. Pomysł z roosterem postaci wypadł świetnie. Jak nam mało, zawsze możemy zwerbować jakiegoś randoma, który pomoże przejąć nam posterunek. Towarzyszom można wydawać proste rozkazy, a oni, jeśli nie został uruchomiony alarm, w miarę możliwości będą starali się zdejmować przeciwników po cichu. Niestety z tym działaniem po cichu wiąże się pewien problem. O ile ściąganie z łuku kolejnych celów i sadzenie headshotów jest bardzo rajcujące, to często nasze podchody niweczą przelatujące gdzieś nad głową samoloty czy jakichś dwóch pajaców na kładzie, którzy akurat przejeżdżają. Zauważają bohatera, zaczynają strzelać i cały posterunek jest już postawiony na równe nogi. Dużo tutaj przypadkowości i irytujących zdarzeń, które psują misternie opracowane plany. Problem mam też z postaciami pobocznymi. Wcześniej przewinęło się kilka wesołych oszołomów, których pamiętam do dziś, na przykład dwóch ćpunków z Far Cry 4 czy nawiedzony szaman z Primala. To fajni i charakterni bohaterowie. W Far Cry 5 ich brakuje. Jest niby Larry wierzący w UFO czy Hark ze swoim słowotokiem, ale to nie ta klasa co w poprzednich częściach. Miałem wrażenie, że Ubisoft bardziej wyważył charaktery, aby było mniej komedii, a bardziej poważnie. Mnie to tak średnio przypadło do gustu. Lubiłem wykręconych szaleńców, którzy pojawiali się dość gęsto na przestrzeni poprzednich części. Duży plus za mapę. Tak wiem, mapa. Tylko że tym razem wreszcie jest trójwymiarowa, pozwala na obracanie i całkiem spore zbliżenie. Choć to detal, mapa stała się w końcu niezwykle pomocna i przydatna. Far Cry 5 wzorem poprzednich części oddał do dyspozycji graczom masę różnych pojazdów. Obok samochodów mamy helikoptery, również bojowe, aeroplany, myśliwce czy kłady. Samo jeżdżenie pojazdami nadal przypomina sterowanie pudłem po ziemniakach, natomiast latanie jest czysto arcade'owe. I samoloty i helikoptery reagują błyskawicznie na nasze poczynania. Zero tu realizmu, ale podkręca to konkretnie dynamikę. Inna sprawa, że taki śmigłowiec bojowy wyposażony w działko i rakiety jest przekokszony. W zasadzie takim sprzętem możemy bezstresowo zajmować kolejne posterunki, czy w głównych misjach zdejmować silnie opancerzone cele bez ryzyka uszczerbku na zdrowiu. Oprócz pojazdów powróciło szybowanie w specjalnym kombinezonie czy spadochron. Tutaj nic się nie zmieniło i w zasadzie to przeniesione mechaniki z czwartej części. Oczywiście mamy do dyspozycji również broń. Strzelby, karabiny, snajperki, mój ulubiony łuk, czy później specjalna broń magnetyczna. Ale możemy także chwycić za łopatę, konar drzewa, baseballa i przywalić komuś po łbie. Każdą z broni palnych można ulepszać. Niestety tutaj Ubi się nie popisało. Do każdego typu broni możemy dodać celownik, których jest kilka,
Tłumik, zawsze 2 i ewentualnie większy magazynek. Jak komuś ciąży hajs w kieszeni, może jeszcze pomalować swój karabin na jakiś kolor. Gdy w końcu zdobywamy potężny M60 z tłumikiem, celownikiem i magazynkiem, jest to już broń ostateczna, przed którą nawet ciężko okutani przeciwnicy błyskawicznie wymiękają. Później do każdej z broni dojdą jeszcze alternatywne naboje i strzały. Obok ulepszenia broni możemy ulepszać także postać. Perki w zasadzie zależą od naszego sposobu grania. Dużo działasz po cichu, przydać się perka z cichym bieganiem. Bawisz się w Rambo, warto zwiększyć ilość posiadanej energii. Część z nich jest przydatna, części nigdy nie użyjemy. Choć i tak drzewko umiejętności jest całkiem imponujące. Kolejne perki zdobywamy za punkty, które znajdujemy w postaci specjalnych pism, czy wykonując jakieś wyzwania typu zabij kilku wrogów z bazuki. Dość powiedzieć, że punkty wpadają gęsto i często, więc bardzo szybko dopakujemy to, co nam potrzeba. Na uwagę zasługuje bez wątpienia grafika. Ciężko już nas czymś zaskoczyć, choć przyznam, że Montana wygląda wspaniale. Tereny nie są aż tak bardzo zróżnicowane. Mamy co prawda bardziej zurbanizowane przestrzenie, gęste lasy czy strome góry. Wszystko wygląda świetnie. Strumyki pośród drzew czy wspinanie się na wysokie szczyty robią wrażenie, choć widać, że my, jako gracze, jesteśmy już coraz bardziej zblazowani i widzieliśmy za dużo. Deweloper zadbał, aby wśród tych pięknych okoliczności przyrody było mnóstwo wydarzeń losowych, na które się natkniemy. Od zabaw okultystów, którzy na przykład związanych jeńców masakrują glebogryzarką, czy ciągną jakąś biedną kobietę za nogę w znanym sobie kierunku, poprzez randomowe walki jedeniarzy z ruchem oporu, a skończywszy na świetnej wzajemnej interakcji zwierzaków. Wilk lub niedźwiedź polujący na krowę wygląda fenomenalnie. I choć wszystko to są skrypty, warto wspomnieć, że jest ich całe zatrzęsienie, a niektóre scenki w czasie całej gry widziałem tylko raz. Wydarzenia sprawiają, że mamy wrażenie, że naprawdę na terenie hrabstwa trwa walka z panoszącym się kultem, a pomiędzy gdzieś są niewinni ludzie, których edeniarze wykorzystują jako cele do swoich chorych zabaw. Czy są mikropłatności? Oczywiście, że są, jednak są one tak bardzo niepotrzebne, jak tylko można. Za własne cebuliony można kupić specjalne sztaby srebra, którymi można płacić za skórki do broni, ale możesz też za nie płacić zebranymi dolarami, a uzbieranie sumki na wymarzoną skórkę nie jest niczym specjalnie trudnym. Dodam, że i samo srebro można odnaleźć w grze, choć jest go mało. Zdziwię się, jeśli ktokolwiek zainwestuje złotówkę w te zupełnie niepotrzebne sztabki. Jeśli mało Ci biegania w pojedynkę, warto zaprosić znajomego do całkiem zgrabnego koopa, w którym wspólnie można przejść całą grę. Jednak warto pamiętać, że progres zapisuje się tylko u hosta. Osoba dołączająca będzie musiała wszystkie misje przechodzić ponownie. Wspólne granie jednak daje więcej frajdy. Latanie helikopterem czy podróż na masce samochodu. Również fajnie wypada wspólne przejmowanie posterunków i opracowywanie planu, trochę jak w Wildlands. Ma to swój urok, choć znów precyzyjne planowanie zazwyczaj spala na panewce. Jeśli czujesz w sobie pokłady kreatywności, możesz w grze odnaleźć automaty arcade, które przeniosą Cię do edytora poziomów. To dość ciekawa opcja. Edytor jest zaawansowany, zawiera asety z kilku innych gier Ubisoftu i pozwala na twórcze wyżycie się podczas budowania map. Następnie możemy się takim produktem pochwalić przed społecznością, która odda na nią głosy. Fajna opcja i na pewno sporo przedłuży żywotność gry. Far Cry 5 to udana gra. Po niezbyt zajmującej czwórce seria wróciła na właściwe tory. Zmian może niewiele, ale te co są świetnie podkręcają i tak dynamiczny tytuł. Historia jest ciekawa i posiada mocne zakończenie. Główny zły też jest postacią, która nie daje o sobie zapomnieć. Na duży plus zaliczam zmianę poszukiwania znajdziek, na minus miejscami absurdalne uproszczenia typu lądowanie i start samolotem na 10 metrach podłoża. Gra też wydawała mi się za łatwa z powodu przekoksowanych broni i pojazdów. 40 godzin spędzonych w Hope County minęło błyskawicznie. Ani razu się nie nudziłem i z wielką przyjemnością wracałem ponownie do Montany, odhaczając kolejne zadania, jakie były na mapie. Far Cry 5 się udał. To krok w dobrą stronę. Niestety na rewolucję, jaką dostało Assassin's Creed Origins, musimy jeszcze poczekać.